Pierwsza przygoda z Romą Hałat była w bibliotece i archiwach w Zachęty. I pamiętam, kiedy pracowałam nad doborem kobiet zajmujących się sztuką taką minimalistyczną i geometryczną. I przy okazji researchu odnośnie Teresy Tyszkiewicz natrafiłam właśnie na Romę Hałat, która była jej uczennicą. No i pamiętam, że to była po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. Agata Pązik, jestem córką Romy Hałat i Aleksandra Hałata. Nie miała stałego rytmu, to zależało od jakichś tam zadań, od tego, czy miała w danym dniu zajęcia w szkole, ale lubiła pracować rano, lubiła wstawać, w ogóle była skowronkiem, lubiła wstawać wcześnie rano, wtedy miała dużo energii, lubiła ciszę, spokój, jak pracowała, słuchała muzyki zawsze. Muzyki poważnej, to był Mozart, Chopin, Beethoven, Górecki. Lubiła pracować przede wszystkim jak była sama i jak miała ciszę, spokój, to wtedy była najlepiej skupiona i wybierała takie momenty, kiedy mogła być sama rano, no jak wszyscy gdzieś tam wyszli do swoich zajęć. Kiedy zaczęłam pracować nad jakimś resume, które by zebrało te wszystkie prace, okazało się, że ona najpierw zainspirowana właśnie taką wysuszoną tkanką liścia, zaczęła tworzyć prace, które były, nie wiem czy tytułowane pejzaże, ale jakby taka była ich kontynuacja, którą ja potem widziałam na żywo. Ale te pierwsze prace odtwarzały tą tkankę tego liścia w taki bardzo dosłowny sposób. To był listek, który miał no, dziurki i fascynacja tym liściem. Pamiętam tą strukturą, taką sztuką, którą tworzy przyroda. I od tego liścia, od jego pewnej transformacji, przemieszczeń, tak, metamorfozy, powstały te, od takiej formy mikrolistka powstały te obrazy. Roma Hałat właśnie poświęciła się robieniu triad, które nie przekraczały zazwyczaj 100 cm na 70, więc jakby musiała odrzucić właśnie coś, co wymagało większych nakładów, jeśli chodzi o finanse i przestrzeń, i skupiła się właśnie na tych formach kameralnych, których rzeczywiście tworzenie przypominało trochę taką właśnie formę medytacji, i tak to wspomina właściwie córka artystki. Jakby triady, które zostały zainicjowane w 1985 roku, składają się z 3 warstw. To są 2 arkusze papieru, które były albo nie były czasami łączone ze sobą, i artystka każdą z tych warstw traktowała w inny sposób, bardziej lub mniej malarski. Wierzchnia warstwa najczęściej w takim ciemnym kolorze, chociaż były też wyjątki, na przykład właśnie w kolorze beżowym, tak? Traktowane właśnie w najbardziej malarski sposób, były pokrywane właśnie tymi drobnymi formami, które przypominają z jednej strony jakieś takie pismo, z drugiej strony jakieś symbole, które pojawiają się w jakichś starych księgach. Tam jest dużo rzeczy, dużo tych płaszczyzn zakrytych. To, co widzimy, to jest tylko jakaś część. No i to tak mama mówiła, że trochę tak jak w życiu, tak, że właściwie więcej jest tych niewiadomych niż tego, co my tak naprawdę wiemy. No tak jak w życiu, jak u człowieka. W 1989 roku Roma Hałat natknęła się na wzmiankę w gazetach poświęconą odkryciom prehistorycznych malowideł w jaskiniach w Hiszpanii, w El Castillo. I od tego czasu nadawała swoim tym triadom taki podtytuł właśnie Triada El Castillo, ciąg dalszy. I właśnie to sugerowało jakąś taką ciągłość właśnie kulturową, która nas łączyła z naszymi przodkami. I te formy, które pojawiają się na triadach, przypominają z jednej strony jakieś hieroglify, pismo klinowe. Tak naprawdę nie da się w jednoznaczny sposób zdefiniować. Pojawiają się jakieś znaki, oczywiście ten dukt pisma, mama była leworęczna, pisała, więc potrafiła pisać lewą ręką. Ja to na przykład dostawałam takie od niej czasem liściki, które musiałam odczytać w lustrze, tak. Takie wiadomości, taka trochę zabawa. No i to pismo też nie ma być odczytywane w dosłowny sposób, tak? Że jakby niektóre osoby, które przyglądają się tym pracom, mają jakąś taką silną potrzebę rozszyfrowania tego, nie wiem, do czynienia z jakimś Da Vincim, który pisał też traktaty, tak? Trzeba przystawiać do nich lusterko. To nie jest taka mapa, którą trzeba rozszyfrować i ona nas doprowadzi do skarbu, że to jest
pewna sugestia muzyczności, pewna sugestia tajemnicy, właśnie jakichś symboli, znaków i to odbiorca ma tam znaleźć, prawda, siebie.